Dobry wieczór wszystkim. Mam nadzieję, że jesienna pogoda Was nie dorwała i dobrze się czujecie, jesteście w pełni sił i zadowoleni z życia. Jesień to oprócz pluchy i szarugi także pora konferencji. Dzisiaj kilka słów na temat tego, co widziałem na ostatnich konferencjach, a w szczególności tematu, który mnie ostatnio najbardziej zajmuje, czyli wykorzystania sztucznej inteligencji w testowaniu. Opowiem o dwóch przypadkach, dwóch konferencjach, na których byłem, opowiem o prelekcjach, które widziałem, trochę recenzji, może trochę własnych wniosków i trochę też wniosków ludzi, którzy opowiedzieli. Mam nadzieję, że to Wam się przyda. Pierwsza z konferencji, do której chciałem się odnieść, no to Test2res. Największa konferencja testerska w Polsce. W Europie są większe konferencje, ale w Polsce nie ma większej konferencji, chyba 18. edycja, koniec października i na Test2resie też nie zabrakło tematów związanych ze sztuczną inteligencją, chociaż szczerze mówiąc chyba nie był to główny temat, może na szczęście, może nie na szczęście, no bo trzeba się przygotować do tej sztucznej inteligencji, ale za to cały Test2res zaczął się od mocnego akcentu związanego ze sztuczną inteligencją, bo keynote Bartek Walter opowiadał o sztucznej inteligencji generalnie w testowaniu. Mówił bardzo ogólnie, no bo to jak to keynote otwierający konferencję, to nie skupia się na szczegółach. I bardzo ciekawa prezentacja, bardzo ładnie podana o zasadach tego, co to jest sztuczna inteligencja, kiedy powstała i tak dalej. Ale z Bartka prelekcji wybrzmiał jeden taki bardzo mocny akcent, że nie można dawać sztucznej inteligencji całych zadań do wykonania. To nie jest tak, że możecie powiedzieć sztucznej inteligencji: zaprojektuj mi testy wydajnościowe albo zautomatyzuj mi testy w projekcie. Sztuczna inteligencja, zwłaszcza te modele LLM, ona się sprawdza w zadaniach bardzo szczegółowych. Czyli jak powiesz, powiedzmy, zaprojektuj mi test w takim kontekście, albo co sądzisz o takim i takim kawałku kodu. Także rada Bartka Waltera: współpracować, używać sztucznej inteligencji, ale w kawałkach pewnych, podzadaniach głównego zadania, a samemu mieć pieczę nad zadaniem. Druga prelekcja, też bardzo ciekawa, jaka była na Test2resie, to prelekcja Sławka Radzymińskiego o prompt engineeringu. To jest takie pojęcie, które w sumie jest może trochę magiczne już teraz, bo widać ogłoszenia o pracę, ile nie będziemy zarabiali, jeżeli staniemy prompt engineerami, zawód przyszłości. Ale rzeczywiście w tym, co Sławek pokazał, zresztą nie tylko Sławek, z tego wychodzi, że jeżeli korzystamy z modeli LLM, na przykład z ChatGPT, to najważniejszą rzeczą jest dobre skonstruowanie prompta, czyli jakby dobre poproszenie, czy wydanie rozkazu, jakbyście tego nie nazywali, do ChatGPT. I tutaj Sławek pokazywał, jak to zrobić. Tak nawet w szczegółach. Jeżeli wyjdą filmy z Test2resa, a prezentacje i Bartka Waltera, i Sławka Radzymińskiego były nagrywane, no to polecam zobaczyć. Coś ciekawego na pewno tam dla siebie znajdziecie. A tak w kwestii podsumowania, no to co mówił Sławek? Sławek mówił, żeby podawać kontekst, tak? Podawać, kim jestem, w jakim kontekście pracuję, co chcę. To jest jakby pierwsza główna rzecz. Druga rzecz, podawać przykłady. Im więcej przykładów podacie, tym lepiej. Można ChatGPT zapytać: podsumuj mi taki kawałek dokumentacji. Można powiedzieć: zaprojektuj mi przypadek testowy, jakieś tam przypadki testowe zaprojektuję, ale jeżeli podacie: przygotuj mi na przykład dane testowe, format danych testowych ma być taki, albo tutaj masz 1, 2 czy 3 przykłady danych testowych, to wyniki
wyniki ChatGPT czy innych modeli LLM są dużo lepsze. Więc po pierwsze podawać kontekst, podawać przykłady i taka ciekawostka, o której chyba nie wiedziałem wcześniej, to, że czatowi GPT można podawać temperaturę. Temperatura w AI-u to jest taka w cudzysłowie kreatywność. Tak? Nie będę wchodził teraz w szczegóły takie bardziej techniczne, ale jeżeli chcecie mieć odpowiedzi powtarzalne, czyli na ten sam prompt dostaję cały czas tę samą odpowiedź, tę samą, albo prawie tę samą, w 90% powiedzmy tę samą, no to ustawiamy temperaturę nisko. Tak? On nie jest kreatywny, powiedzmy mniej bzdur generuje, ale cały czas generuje to samo. Może to nie być nic dla Was ciekawego. Jeżeli powiecie może temperatura przetwarzania, temperatura odpowiedzi, czy zastosuj temperaturę wysoką, no to on wtedy bierze odpowiedzi z mniejszym prawdopodobieństwem, czyli tak naprawdę staje się tak jakby bardziej kreatywny. Nie idzie taką jedną prostą ścieżką o największym prawdopodobieństwie, takim mainstreamem, tylko myszkuje sobie, tu idzie tu, zamiast słowa A wybierze słowo B, które jest dużo mniej prawdopodobne, bo pamiętajcie, że te modele LLM to są modele, które mają wgrany internet, one w środku tak naprawdę są nauczone, jak i po jakich słowach następują kolejne słowa. To są modele kontynuacji odpowiedzi. Przy okazji jeszcze, jak już mam Waszą uwagę, to prośba o komentarze. Jeżeli widać, słychać, to już taki standardowy komentarz, który się pojawiał zawsze. Jeżeli macie jakieś pytania, czy jeżeli macie komentarze, to film jest, znaczy wystąpienie moje jest na żywo, więc zapraszam do komentowania. Czyli 2 wystąpienia omówiłem do tej pory z Test2Reza z 2023 roku, Bartka Waltera i Sławka Radzymińskiego. Były nagrane, jeżeli się pojawią na YouTubie, a powinny się pojawić na YouTubie, z tego co wiem, no to polecam obejrzeć. Druga konferencja, na której byłem w ostatnim czasie, w ubiegłym tygodniu, to jest konferencja Constellenium. Constellenium jest zasadniczo konferencją automatyzacji testów, nie jest tak przekrojowa jak Test2Rez, ale dziękuję przy okazji za komentarz, że widać i słychać. Constellenium skupia się raczej na automatyzacji testów i też tematy sztucznej inteligencji były obecne na Constellenium i szczerze mówiąc, tak jak wypisywałem sobie te prelekcje, na których byłem, przygotowując się do live'a, to mam 2 prelekcje z Test2Reza, 3 prelekcje z Constellenium, więc konferencja dużo mniejsza, 4 razy mniejsza powiedzmy od Test2Reza, a sztuczna inteligencja była odrobinę bardziej reprezentowana. I co było na Constellenium? Niestety nie nagrywane, więc najwyżej możecie poszukać wystąpień tych samych prelegentów na innych konferencjach na YouTubie, albo możecie próbować ich złapać i dopytać. Pierwszą osobą, o której wspomnę, to będzie Mateusz Błoch, który opowiadał o praktycznych przykładach użycia AI w codziennej pracy QA. Taki był tytuł prezentacji. Prezentacja, powiedzmy, skrótowa, konferencja 35-minutowa, więc nie da się opowiedzieć wszystkiego o użyciu sztucznej inteligencji w pracy testera, ale skupił się na tych 3 podstawowych rzeczach, do których faktycznie warto moim zdaniem zaprząc sztuczną inteligencję. Po pierwsze na tworzeniu dokumentacji, bo sztuczna inteligencja, modele LLM, one bardzo dobrze robią podsumowania, czyli jeżeli macie jakiś kawałek dokumentacji, macie kawałek kodu, potrzebujecie opis do kawałka kodu, albo potrzebujecie podsumowanie raportu z testów, albo potrzebujecie to, co mnie się przydaje, pewnego zmiany, na przykład tłumaczenia z polskiego na angielski, ale też z podaniem tonu, w którym ma być dany tekst napisany, czy ma być luźniejszy, czy bardziej biznesowy, to tutaj ChatGPT i inne modele tego typu się sprawdzają. Drugi przykład to był tworzenie testów manualnych, podanie prompta i próba utworzenia. Wszyscy próbują zmusić ChatGPT i
tego typu narzędzia do zaprojektowania testów manualnych. My też oczywiście w Amber Teamie też próbujemy coś takiego zrobić. Nie jest to proste i tak z samego prompta moim zdaniem się nie da. Trzeba to trochę bardziej skomplikować. I Mateusz też podawał przykłady, jak tworzyć automatyzację. Ale mówię, to były przykłady bardziej ogólne, ale podał kilka ciekawych wniosków, takich do zabrania praktycznych, które tutaj Wam przytoczę, które ja zabrałem dla siebie też. Pierwszy to jest ciekawy pomysł używania Playgrounda. Jak macie ChatGPT, to trzeba mieć dostęp do API OpenAI, wtedy możecie sobie w przeglądarce otworzyć Playground i macie rozdzielenie promptu na bardziej techniczne aspekty, czyli mamy ten prompt systemowy, mamy prompt usera, można temperaturę ustawić, można tam inne parametry poustawiać też ręcznie. Także Mateusz, ja też polecam dostać się do tej wewnętrznej strony, nie czata GPT, bo chat GPT to jest frontend. Bardzo przyjemnie się z nim rozmawia, ale mniej technicznie. Pytanie, co kto lubi. I jak Mateusz proponował wykorzystania Playgrounda. Tam w prompt, czy tą podstawową część prompta wpisujemy w ten kawałek systemowy, a w kawałek ten usera wpisujemy kontekst, czyli tak naprawdę możemy mieć jeden prompt główny z różnymi zagadnieniami i wymieniamy tylko zagadnienia i pytamy go od nowa. Czyli tak jakby w tej części usera podajemy dane, które są przetwarzane. To jest pierwszy wniosek. Drugi wniosek, bardzo podobny w tym samym kontekście, ćwiczyć dobre prompty. Im lepsze prompty będziecie mieli, im one, dobra, nie będę spoilował, bo to będzie w kolejnej, czy w jednej z kolejnych prezentacji opisywanych przeze mnie. Im lepsze prompty będziecie mieli, tym lepsze odpowiedzi będziecie mieli. I też wniosek Mateusza, że najtrudniejsze jest przygotowanie dobrych danych i dobrych przykładów. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, sam prompt to tak wystarcza w 3/4. Zresztą to każdy z prelegentów mówił, zaczynając od Bartka Waltera, że to, co Wam daje AI, to, co Wam daje ChatGPT, to trzeba przeczytać i trzeba sprawdzić. Kolejnym prelegentem z Conselenium był Marcin Ludzia. Marcin Ludzia, prelekcja Marcina Ludzi miała tytuł Wytwarzanie wiarygodnego i bezpiecznego oprogramowania z wykorzystaniem narzędzi AI, takich jak GitHub Copilot. Długi tytuł, ale prezentacja była dużo lżejsza niż cały tytuł, bo Marcin bardzo fajnie pokazał różnicę, jakie odpowiedzi, czy kawałki kodu generuje BART i generuje Copilot. Tak? Albo BART był zderzony z OpenAI. No to OpenAI Copilot, pokrewne rzeczy. I porównywał odpowiedzi, pokazywał, które lepsze. Wyszło mu, że w takich prostych pytaniach BART był trochę lepszy, ale w bardziej skomplikowanych pytaniach tutaj Copilot i te rozwiązania OpenAI-owe były lepsze. Marcin też miał ciekawy wniosek, bo znam Marcina, wiem, że pracuje w firmie, która musi kłaść duży nacisk na jakość tworzonego oprogramowania. Takie projekty po prostu mają. I wniosek Marcina, taki trochę anty-AI-owy, był, że zasadniczo, jeżeli rozmawiamy czy to z Copilotem, czy z Bartem na temat jakości kodu, to samo można uzyskać przy pomocy analizy statycznej kodu. Tak, tej analizy statycznej kodu, która pojawia się, czy pojawiała się kiedyś na szkoleniach CTFL, która w wielu projektach już jest wdrożona od lat, czy to jako Findbar, czy jakieś tam inne narzędzia, linty, nie linty. Jest to coś. Więc tutaj zasadniczo w analizie jakości kodu możemy nie stosować rozwiązań AI. Nie mają one jakiejś tam super przewagi na razie. I ostatnia prelekcja z
z Conselenium, to była prelekcja, czy ostatnia na temat AI, nie była ona ostatnią prelekcją de facto. Ostatnią prelekcją Conselenium no to był nieśmiertelny Kuba Rosiński, który mówił o tym, dlaczego nie używać Cucumbera. Ale to jego prelekcję też polecam, można ją znaleźć, bo on mówił na kilku konferencjach. Ja się podpisuję pod tym, co mówił Kuba, więc jeżeli interesuje Was Cucumber albo interesuje Was uzasadnienie nieużywania Cucumbera, no to odsyłam Was do nagrań Kuby Rosińskiego, bo tak jak mówiłem, na Conselenium nie było nagrywane. I o czym mówił Bartosz Brożyna? Bartosz Brożyna miał prelekcję o tytule ChatGPT and Test Automation Case Study, czyli próbował pokazać to, jak wykorzystywał ChatGPT podczas automatyzacji testów. No i z konieczności ta prelekcja, ona była trochę poszatkowana, trochę bardzo była poszatkowana, bo tak jak powiedziałem wcześniej, nie da się użyć ChatGPT do automatyzacji tak od końca do końca. Ale pewne fragmenty, pewne ciężkie fragmenty, pewne pracochłonne fragmenty ChatGPT może dla nas zrobić. Już tam pomijając tworzenie notatek, Bartek pokazywał tworzenie testów w Gherkinie, czyli takie projektowanie testów, przy czym wnioski z tego były takie, że należy uważać. Bartek zrobił taki eksperyment, że pokazał stronę blogową i poprosił ChatGPT, żeby stworzył testy w Gherkinie do tej strony blogowej. I ChatGPT plus minus sobie poradził. Tak? Dlaczego plus minus? Dlatego, że nie były to do końca dobre testy. Nie miały przypadków, o ile dobrze pamiętam, przypadków negatywnych, nie miały, ale to mogę źle pamiętać. Były takie w miarę ogólne, więc one były do przerobienia. Były jakimś tam zaczątkiem testów, które można chcieć mieć u siebie, ale tester powinien jeszcze coś dopisać do tego. Także tutaj też mi się wydaje, przynajmniej z naszych prób tutaj amberteamowych wynika, że strony czy aplikacje, które są ogólnodostępne, typu właśnie blogi, typu YouTube, to takie rzeczy, jak poprosicie, żeby ChatGPT zautomatyzował, czy poda Wam kawałki kodu do automatyzacji, czy przypadki testowe, to on to robi. Nie wiem, czy to wynika z tego, że te strony są ogólnodostępne, czy wynika z tego, że on ma, jak mówiłem, wgrany internet i w internecie były przykłady, jako przykłady projektowania testów i on je sobie przyswoił, czy ma wgrane i teraz z nich korzysta. Nie wiem, z czego to wynika, ale nasze doświadczenie jest takie, że dla tych publicznych stron to działa. Jeżeli weźmiecie strony, które są niepopularne albo nie są publicznie dostępne, to już tak dobrze nie działa. Ale na przykład to, co zadziałało Bartkowi bardzo dobrze, to tworzenie pipeline'ów w GitHubie, czy pipeline'ów w Jenkinsie. I okazuje się, i to też tam na kilku prelekcjach było, że im prostszy język, którym się musi ChatGPT posługiwać, tym ChatGPT lepiej to zrobi. Że całkiem dobrze sobie radzi z angielskim mówionym, tak, czy angielskim takim naturalnym angielskim, może tak to będzie lepiej. Z polskim moim zdaniem radzi sobie całkiem nieźle. Jak robiliśmy eksperymenty z językiem na którejś prelekcji, dałem do wyboru publice, żeby wybrali styl, w którym ma mówić ChatGPT, to wybrali chyba slang dresiarski ze Śląska, no to tu sobie nie poradził. Także z takimi slangowymi rzeczami, zwłaszcza polskimi, sobie niespecjalnie radzi, ale pipeline'y, tak, taki prosty YAML, no to YAML ma prostą gramatykę, więc z YAMLami, z JSONami, z tego typu rzeczami sobie ChatGPT bardzo dobrze radzi. Tak, pamiętacie pewnie jeszcze z początku, że mówiłem o tym, żeby dawać przykłady. Zwłaszcza jak podacie przykład, to ChatGPT sobie znakomicie radzić. I generalne wnioski z prelekcji Bartka, no to były wnioski takie, że ChatGPT sobie radzi, ale trzeba patrzeć jednak mu na ręce i patrzeć, co robi. I tutaj przechodząc już do podsumowania, chyba że macie pytania jakieś czy uwagi, no to chętnie odniosę się albo chętnie odpowiem na pytania. A w międzyczasie
powtórzę jeszcze raz, o czym mówiłem, tak dla podsumowania, to mówiłem o Test2rezie i o Conselenium. Na Test2rezie o prezentacji Bartka Waltera, który był keynote'em na temat tego sztuczna inteligencja i jak się ma do testowania. Mówiłem też o Sławku Radzymińskim i o prompt engineeringu, takiej prezentacji bardziej już technicznej, mniej odnoszącej się do całości testowania czy AI, a już podającej bardziej konkretnie, jak dobrze robić prompty. Z Conselenium mówiłem o prezentacji Mateusza Błocha, jak są przykłady użycia sztucznej inteligencji w codziennej pracy, bo są coraz więcej, tak swoją drogą. I mówiłem o prezentacji Marcina Ludzi, o tym, czy wykorzystanie AI pomaga w budowaniu wiarygodnych i bezpiecznych softów, czy nie pomaga. I o prezentacji Bartosza Brożyny, o tym, jak ChatGPT pomagał mu w automatyzacji testów. Także jak widać, ChatGPT, automatyzacja jest obecna w naszym życiu, czy w naszej pracy, będzie coraz, tego nie unikniemy. Jak rozmawiam, to już jako podsumowania, jak rozmawiam z ludźmi, zwłaszcza pracującymi w software house'ach, to okazuje się, że połowa mniej więcej wykorzystuje czasami, tak, są tacy, którzy, jest ChatGPT, więc czasami sięgnę. 1/4 to są ludzie, którzy są entuzjastami albo takimi zaawansowanymi użytkownikami, a 1/4, nawet programistów, już nie mówiąc o testerach, to są ludzie, którzy nie korzystają ze sztucznej inteligencji, z ChatGPT. Nie mówmy o sztucznej inteligencji ogólnie, ale tutaj zawsze pytania były o ChatGPT i o posiłkowanie się w pracy tym, co ChatGPT może. To tyle z odsłuchu z ostatnich tygodni. Tak jak mówiłem, jesień to jest pora konferencyjna, jest tych konferencji dużo, był jeszcze Test Dive, był TestCon, też konferencja pół online, pół live w Wilnie, chyba największa w tej chwili w Europie, także jest tych konferencji dużo. Jak jeszcze nie byliście na żadnej konferencji, to zapraszam. W przyszły czwartek jest konferencja QA Summit, też taka konferencja testerska. Ja będę na tej konferencji występował w czwartek przyszły o godzinie 14:30. Będę mówił tak ogólnie o automatyzacji, testach wydajnościowych i technikach projektowania testów. Dla odmiany nie o sztucznej inteligencji, więc serdecznie zapraszam na QA Summit, tak przy okazji. A tak jak już zacząłem wątek zapraszania, no to tym, którym się to moje wystąpienie podobało, no to prośba o zasubskrybowanie, o kciuka w górę, zasubskrybowanie naszego kanału. To nam pomaga, daje nam motywację, że warto. Tych filmów już jest ponad 50, więc mam nadzieję, że też uważacie, że jest warto. I przy okazji, kończąc już kącik zapraszania, zapraszam na szkolenie Techniczny analityk testów 11-13 grudnia. Z jakiegoś powodu w tym roku jest to bardzo popularne szkolenie, więc jeżeli jeszcze na nim nie byliście, to możecie dołączyć. To jest chyba nasze 3., 4. wydanie tego szkolenia w tym roku. Zapraszam. Prowadzący Adam Roman, najlepszy chyba specjalista od wszelkiego rodzaju rzeczy zaawansowanych związanych z testowaniem, także wykładowca UJ-u. I zapraszam też na szkolenie podstawowe, pomyłka, na kierownika testów, też szkolenie zaawansowane od 11 do 15 grudnia, prowadzone przez Lucjana Stapa, też długoletniego wykładowcę i też człowieka chyba jedynego, który ma cierpliwość poprowadzić to 5-dniowe szkolenie i przekazać ten cały zasób wiedzy. Tyle ode mnie dzisiaj. Jeszcze na wszelki wypadek ostatnie spojrzenie, czy nie pojawiły się komentarze. Dziękuję za te komentarze, które się pojawiły. Bardzo dziękuję i do zobaczenia za tydzień.